Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam i przetestuję spawarkę inwenterową Parkside z Lidla, model PISG 120A2. Mamy potencjometr, możemy używać natężenia od 10 do 120 A. Waga spawarki to jedyne 3 kg. Z maksymalną mocą, czyli na ustawieniu 120 A, możemy spawać tą spawarką 30%, czyli 3 minuty, a 7 minut spawarka musi odpoczywać. Na ustawieniu 85 A 6 minut, 4 minuty odpoczynku, a na ustawieniu 65 A możemy ciągle pracować tą spawarką. Wysokość około 18 cm. W najdłuższym miejscu spawarka ma 25 cm, a szeroka jest na niecałe 11,5 cm. Nie mamy zamontowanego uchwytu do tej spawareczki, natomiast mamy w zestawie pasek, na który możemy zapiąć i przenosić spawarkę. Przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody o długości 2 metrów, średnica to 1 razy 10 mm². W zacisku na elektrodę mamy 2 wyżłobienia do mocowania elektrody pod kątem prostym i pod kątem rozwartym. 2-metrowy przewód masowy z takim, jak widać, zaciskiem, dosyć słabym, mało stykowym, o długości 2 metrów, również 1 na 10 mm². Taka mała szczoteczka druciana i młoteczek do opłukiwania i czyszczenia naszych spawów. Dodatkowo w zestawie mamy 5 elektrod, 2 elektrody 1,6 mm, 2 elektrody po 2 mm i jedna elektroda 2,5 mm. Nieduża maska spawalnicza do złożenia. Przewód zasilający jest o długości 2 metrów. Dodatkowo jeszcze mamy taką przedłużkę, dosyć solidną, o długości 2 metrów. U góry mamy 2 lampeczki sygnalizujące nam urządzenie włączone do prądu i przegrzanie się spawarki. Przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody do plusa. Przewód masowy czarny montujemy do minusa. Na spawarkę mamy 3 lata gwarancji. Włącznik jest z tyłu spawarki i dosyć duży wentylator. W teście chcę sprawdzić, czy spawarka da sobie radę przy typowym domowym majsterkowaniu. To znaczy użyję tutaj do spawania takich materiałów, które najczęściej występują u nas w domu, czyli kilka profili, kilka płaskowników o średnicy od 3 do 6 czy do 8 mm. Myślę, że z takich materiałów śmiało możemy sobie zbudować jakiś mocny stół warsztatowy do garażu.
Krótkie podsumowanie tej spawarki. Według mnie spawarka sobie dobrze radzi. Dzięki niej da się połączyć kilka elementów dosyć trwale. Oczywiście ogranicza nas tutaj amperaż do 120 amperów. Także zbyt grubych spoin, materiałów nie pospawamy tutaj. Natomiast do przydomowych napraw, do przydomowego majsterkowania myślę, że ta spawarka jak najbardziej się nadaje. Oczywiście do minusów trzeba zaliczyć tutaj osprzęt, przewody masowe i spawalniczy są tutaj dosyć cienkie. No i ich uchwyty są naprawdę marnej jakości, po prostu bardzo krótka żywotność będzie czy tego uchwytu na elektrody, czy uchwytu masowego. Podczas tego testu spawarka ani razu mi się nie przegrzała, natomiast trzeba powiedzieć, że na dworze jest około plus 5 stopni Celsjusza. Sytuacja zupełnie wygląda inaczej, gdy na dworze mamy 25 czy 30. Wtedy nawet dobrej firmy spawarka bardzo szybko się nagrzewa. Piszcie pod filmem, czy Wy używacie spawarek z Parkside'a i jak Wam się sprawują, a jeżeli nie, to jakie Wy spawarki polecacie lub używacie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!